Cześć kochani, dzisiaj witam się z Wami z mojego osiedla. Bardzo się cieszę, że filmik o Ujgun Pazary bardzo Wam się spodobał i dzisiaj chciałabym pokazać Wam inny rodzaj sklepu. Myślę, że takich sklepów w Polsce albo nie ma, albo są rzadkością. To jest sklep, który pomimo tego, że znajduje się w dzielnicy Stambułu nazywanej Beylikdüzü, dzielnicy moim zdaniem dosyć nowoczesnej, to ten sklep zabiera nas na bazar wschodniej Turcji. Chodźcie zobaczyć. Zanim zabiorę Was do tego sklepu, chciałabym krótko opowiedzieć o tym, gdzie ten sklep się znajduje i tak naprawdę porównać, czym różnią się osiedla w Turcji. To osiedle to jest moje osiedle, na którym mieszkam. Jest to osiedle bardzo przestronne, bardzo zielone, no ale również dosyć stare. Natomiast dosłownie po drugiej stronie ulicy wybudowało się nowe osiedle. Osiedle, które ja osobiście bardzo lubię, ale nie ze względu na mieszkania, tylko ze względu na to, co znajduje się u podstaw tego osiedla. Jak widać, osiedle to po prostu bloki mieszkalne. Natomiast na dole, dookoła praktycznie całego osiedla znajdują się restauracje, puby, kawiarnie i inne sklepy. Jest jeszcze dosyć wcześnie rano, no i ciągle jest w Stambule bardzo zimno. Dlatego te wszystkie miejsca są jeszcze albo zamknięte, albo po prostu ludzie siedzą w środku. Natomiast wieczorami, a zwłaszcza wtedy, kiedy pogoda jest słoneczna albo po prostu ciepła, to miejsce dosłownie tętni życiem. I żeby oddać skalę tego, o czym mówię, przeszłam się kiedyś dookoła całego tego osiedla i naliczyłam około 45 restauracji i kawiarni. No i pomału zbliżamy się do tego sklepu. Za mną już go widać, ale teraz krótko o nim. Sklep nazywa się Malatya Pazary, czyli Bazar Malatya. Malatya to miasto na pograniczu wschodniej i południowo-wschodniej Turcji i jest to światowa stolica moreli. Większość suszonych moreli na tureckich stołach oraz bardzo dużo moreli eksportowych pochodzi właśnie z regionu miasta Malatya. Ale w tym sklepie nie dostaniemy tylko i wyłącznie moreli. Chodźcie zobaczyć, co tam jeszcze się znajduje. Słuchajcie, już Wam opowiadam. Na samym wstępie widzimy tutaj bardzo tradycyjne suszone bakłażany oraz suszone papryki. Te produkty wykorzystuje się do robienia tak zwanych dolma, kuru dolma, czyli suszonych, takich nadziewanych bakłażanów, nadziewanych papryk. Te bakłażany i papryki najpierw się podgotowuje, żeby się rozmiękły, potem nadziewa się je mięsem z ryżem albo samym ryżem z przyprawami. Tutaj widzimy liście winogron, jakby takie kiszone liście winogron. One są tutaj w takich słojach w bardzo słonej zalewie. I to jest tutaj odpowiednik takich naszych gołąbków, dlatego że te liście później zawija się razem z mięsem,
albo z ryżem i z przyprawami. Podaje się je, gotuje się je w oliwie z oliwek, czasami w sosie pomidorowym. No i to są takie cieniutkie gołąbki. Słuchajcie, tyle dobroci, zanim jeszcze wejdzie się do sklepu. Tutaj mamy kasztany, 390 lira. Tutaj są herbatki, atom chai, czyli taka herbata na energię. Tutaj mamy keściaje, czyli herbatka taka zimowa, też z różnej mieszanki ziół. I zobaczcie, tutaj te wszystkie zioła i przyprawy faktycznie są suszone i w całości. To nie jest taki proszek, jaki dostajemy w torebkach. Chodźmy zobaczyć, co tutaj jeszcze jest. Mamy świeży czosnek. Tutaj są też produkty kiszone. Mamy kiszoną kapustę, kiszone papryki, kiszona marchewka. Tam pewnie gdzieś jeszcze czosnek jest w środku. Tutaj mamy kiszone ogórki oraz papryki. Tutaj mamy kiszoną czerwoną kapustę. To też jest tutaj kiszony ogórek. To jest specjalny rodzaj ogórka. On jest taki bardzo chrupiący. Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj mamy bardzo dużo orzechów włoskich. Orzechy włoskie 250 lira za kilogram. Ja dosłownie uwielbiam takie sklepy z naturalną żywnością. Tak samo jak sklepy z rzeczami dla domu. Idziemy do środka. Tutaj zobaczcie, można dostać suszoną herbatę. To jest chlamur, czyli herbata z lipy. Rejhan. Rejhan wydaje mi się, że to jest taka fioletowa bazylia, ale nie jestem pewna. Tutaj są suszone skórki pomarańczy. Hibiskus. Hibiskus na pewno kupię, ale to w środku. A słuchajcie, a tutaj jest prażarka do prażenia albo orzeszków. Tak jak mamy tutaj. Migdałów albo ziaren słonecznika. I tutaj na jakiej zasadzie to działa? Z tej strony chyba wsypuje się ziarna słonecznika, te ziarna się prażą i wylatują tutaj z przodu. Tutaj mamy jeszcze więcej tych kiszonek. Kiszonki w Turcji są troszkę inaczej robione, bo są robione z octem i z solą, więc one są bardziej słone i bardziej kwaśne niż te nasze kiszone warzywa w Polsce. Tutaj zobaczcie, macie różne papryczki, te zazwyczaj są bardzo ostre i to też są ostre papryki. Zobaczcie, a tutaj te liście winogron, które nie są w słojach, są wyciągnięte. I tak one wyglądają. Liście na yaprak sarma. Słuchajcie, a tutaj można kupić kefir z koziego albo owczego, z koziego mleka. Jogurt z koziego mleka również. I organiczne, świeże mleko od krowy, niepasteryzowane. A tutaj jeszcze są świeżo robione sery. Co tutaj jeszcze mamy? Na pewno mamy taki duży młynek do kawy. Cevizli sucuk. Cevizli sucuk to jest bardzo tradycyjna przekąska.
To jest coś, co spotyka się nie tylko w Turcji, ale również w Gruzji oraz ja widziałam osobiście na Krymie. I taki dżewizli sudziuk, czyli tak zwana kiełbaska z orzechów włoskich, robi się ją w ten sposób, że orzechy włoskie wiesza się na sznurku, następnie zanurza je się w syropie z winogron i suszy na słońcu. I te kiełbaski z orzechów, głównie w rejonach wschodniej Turcji, były przygotowywane dla pasterzy albo dla osób, które wędrowały na szlakach handlowych, dlatego że no to po prostu była bomba energetyczna. Syrop z soku winogron ma bardzo dużo kalorii, jest bardzo słodki. Do tego orzechy włoskie pełne witamin. I to była taka przekąska, zanim jeszcze wynaleziono i podawano cukier w tabliczkach. Z kolei zobaczymy lokum, różne mieszanki z czekoladą, z płatkami róż, z orzechami, różne takie przekąski. Odnośnie lokum, lokum to nie jest coś, co pojawia się w tureckich domach na co dzień. Wydaje mi się, że chyba nikt takiego lokum w domu nie ma w szafce, wtedy kiedy zachce się coś słodkiego po prostu zjeść. Lokum bardzo często podaje się, czy kupuje się jako prezent, albo jako przystawkę, czy też coś słodkiego dla gości, którzy do nas przychodzą. Tutaj też możemy zobaczyć taką słodką sarmę. Ta jest akurat, gdzie jest tutaj, otoczona w kadaifie. To jest wszystko zrobione właśnie na bazie takiej słodkiej melasy. Słuchajcie, oprócz tych tradycyjnych lokum w gablotach jeszcze możecie zobaczyć takie już pakowane, typowo prezentowe. I zaraz porozmawiamy o cenach. Taka paczuszka na przykład 390 lira. Tutaj trochę tańsze, 95 lira, 120 lira. Tutaj takie większe pudełko, 270, 320. Nawet mamy pakowaną baklawę, 250 lira. Tutaj jest piśmanie w czekoladzie białej. Piśmanie bardzo przypomina wełnę po prostu. To jest taka jakby wata cukrowa, trochę grubsza wata cukrowa. Ta akurat jest oblana w białej czekoladzie. Ja osobiście nie przepadam. No i hałwy. Ciekny helwa z pistacjami, 190 lira. No i oczywiście u góry coś, czego nie może zabraknąć, to są chyba wody kolońskie. A zobaczcie tutaj, jakie fajne mieszanki owoców, orzechów zalanych w miodzie. Z tej strony mamy pestki dyni, mniej lub bardziej uprażone. Tutaj też mamy suszone owoce, suszone pomelo, suszone mango, kawun, czyli suszony melon, Hindistan cevizi, czyli suszone kokos, zencefil, czyli imbir, takie kandyzowane, suszone. Tutaj mamy mielone, słuchajcie, mielone pistacje, 3500. I obojętnie, czy to są mniej zmielone w całości, czy też na proszek, wszystkie kosztują 3500 lira. Bardzo drogo,
Zwłaszcza, że pistacje pochodzą z Turcji. Tutaj są obrane migdały 999. Tutaj też migdały. Tutaj są orzechy kini i pestki dyni, które ja osobiście uwielbiam. A tutaj mamy kiwi. Tutaj są śliwki suszone, banany, moje ulubione. Tutaj też suszone kiwi, suszony ananas, papaja, no i całe mnóstwo innych jeszcze owoców. A tutaj mamy coś, czego w Polsce też nie dostaniecie. To jest tak zwane pestil. Pestil to jest też taka melasa, zrobiona najprawdopodobniej z syropu winogronowego. I to jest rozwałkowane i nie wiem, czy będzie widać, i złożone na kilka części. Ta akurat jest zrobiona z wiśni. Nie z wiśni. Z czego? Erik, czyli... Kurczę, zapomniałam słowa. Śliwka. O, śliwka. A ta jest zrobiona z moreli. To jest takie bardzo gumowate, bym powiedziała. I też bardzo słodkie i dodaje bardzo dużo energii. Na pewno lepsze niż tabliczka czekolady. No i zobaczcie, taka ręcznie robiona chałwa. 300 lira za kilogram, 400 z pistacjami, niedroga cena. I tutaj jeśli chodzi o suszki, to nie pamiętam, jak ten owoc się nazywa, ale to jest taki dziwny owoc, który po przegryzieniu ma teksturę piasku. A tutaj jest biała morwa. No i figi suszone. Bardzo lubię suszone figi. No i z racji tego, że Malatya to królestwo moreli, to oczywiście morele. 700 lira. Tutaj są takie większe jumbo. 950 lira. I tutaj ciemniejsze, droższe. 1200. 950 lira. Mamy też oczywiście daktyle. Jak to w tego typu sklepach bywa, nie może zabraknąć orzechów. Orzechy nerkowca 699 za kilogram. Mamy też mieszanki orzechów 659. Ja Wam muszę powiedzieć, że ten sklep już tutaj jakiś czas jest i te ceny naprawdę się nie zmieniają za dużo. Także fajnie. Tak jak inflacja winduje do góry, tak tutaj te ceny w miarę pozostają takie same. Tutaj mamy orzechy włoskie 850 lira. Tutaj też mieszanka różnych orzechów 359 lira. Tutaj ciecierzyca, orzechy laskowe i rodzynki 399 lira. Migdały, bakalie, orzechy włoskie, orzeszki ziemne. Te orzeszki lubię. To są orzechy ziemne, ale one są pokryte taką chrupiąco, pikantną, słodką panierką.
Tutaj suszona kukurydza, tutaj suszona ciecierzyca i tutaj też suszona ciecierzyca, ale w takiej zalewie z cukru. Słodka. Kukurydza też z przyprawami, bardzo dobra. Taka przekąska do piwa akurat. I takie kukurydziane chrupki. I też to jest wszystko naturalnie robione. No i słuchajcie, tutaj mamy cały regał różnych olejków. Na przykład olejek rybni, olejek z papati, czyli z rumianku, jakieś inne olejki, olejek waniliowy, olejek cytrynowy, olejek z melisy, 120 lira, to nie są drogie rzeczy, olejek ze słodkiego jabłka, z jałowca, z awokado, no słuchajcie, nawet olejek z orzechów laskowych. Tych olejków jest tutaj bardzo dużo. Ja jestem pewna, że one mają jakieś swoje właściwości i na pewno do czegoś one są. Ja słyszałam o tym, że taki olejek na przykład z czosnku jest bardzo dobry. Olejek miętowy, olejek figowy, olejek truskawkowy, gliceryna i tak dalej. Tutaj mamy cukierki. To są cukierki, które zwykle kupuje się na tureckie bajramy. Bajramy, czyli tureckie święta. Na przykład na święto po zakończeniu Ramazanu albo na święto Kurban Bajramy, czyli święto ofiarowania. A tutaj bardzo popularne, chyba bardziej kiedyś w Turcji, takie herbatki rozpuszczalne. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów w Polsce też takie herbatki można było kupić owocowe, właśnie granulowane, rozpuszczalne. Różne smaki. Najbardziej chyba popularna jest jabłkowa. Zobaczcie, 60 lira, 300 gram. Tutaj też jest bardzo ciekawa rzecz. Tutaj są różne octy. I oprócz tego, że mamy ocet jabłkowy, mamy też na przykład ocet z ananasa, albo ocet z róży, albo ocet z różnych owoców. Są takie mieszanka sułtanki hürrem na przykład. I te octy kosztują 200 lira. Nigdy nie kupiłam, więc nie wiem. Natomiast tutaj jest też bardzo fajna rzecz, co ja kiedyś kupiłam, którą kiedyś kupiłam. To są takie mieszanki miodowe. Miód. Tutaj na przykład mamy miód z propolisem, bardzo dobry na gardło. On też ma różne inne witaminy, minerały. I to są bardzo fajne takie mieszanki, także jeśli macie kłopoty z gardłem, no to jest bardzo fajna rzecz. Malatya Pazary, czyli bazar. Na bazarze nie może zabraknąć przypraw. I tutaj na przykład mamy goździki, 990 lira. Tutaj czarnuszka 500. Kumin
bardzo popularna przyprawa w Turcji. 499. Mówię Wam o tych cenach, dlatego że jeśli będziecie, to pewnie zauważycie ceny na Mısır Çarşısı, czyli na egipskim bazarze albo na Wielkim Bazarze. Te ceny na pewno będą o wiele większe. Następną popularną przyprawą to jest tutaj pul biber. Pul biber to jest papryka, a w zasadzie płatki papryczki chili, które są dostępne chyba prawie w każdym domu. Z tej strony mamy kaszę, na przykład soczewica czerwona. Tutaj jest jakaś kasza z malati. Żółta soczewica. A tutaj, słuchajcie, coś chyba czego w Polsce nie ma. To jest suszony bób. U nas chyba bób tylko świeży, ewentualnie mrożony, natomiast tutaj jest też bób suszony. No i oczywiście kaszę bulgur. I jeszcze mamy, tutaj jest taka zielona mała fasolka. Nie wiem, do czego jej się używa, nigdy jej nie używałam. No i biała fasola typu jaś. I znowu ciecierzyca, ryż. Tutaj jest tarhana, czyli to jest taka zupa, bardzo popularna zupa, proszek do zupy, właśnie tarhana. Ja nie przepadam osobiście. No i tutaj mamy na przykład mąki kukurydziane, skrobia kukurydziana w zasadzie jest tutaj, mąka kukurydziana jest tutaj. Tutaj jest kwasek cytrynowy w takich kryształach, 199 lira za kilogram. Sól himalajska 60 lira za kilogram. To jest taka bardziej zmielona, tutaj w większych kryształkach. Słuchajcie, 5 lira za kilogram soli himalajskiej. Dobra cena, wydaje mi się. A co znajdziemy w lodówce? Zobaczcie. Ręcznie robione masło. 650 lira za kilogram. Kawurma, czyli coś jak nasz polski gulasz albo wytopiony boczek. Tutaj również masło. Można też dostać sudziuk, można też dostać sok truskawkowy albo sok wiśniowy. No i są też różne sery, jest też mój ulubiony ser. Zobaczcie, pewnie Was to zdziwi. To jest Erzincan tulum peyniri. Jeśli oglądaliście odcinek z bazaru, to ja ten ser na bazarze kupowałam, ale on nie był wtedy pakowany w tą owczą skórę. I tak naprawdę ten ser dojrzewa w tej owczej skórze przez wiele miesięcy. Jest pyszny i aromatyczny. Sery w Turcji dzielą się na wiele rodzajów. W Polsce mamy głównie ser żółty, ser topiony, no i białe sery, w sensie twaróg oraz serki kanapkowe pewnie. Tutaj głównie sery dzielą się na sery białe, tak zwane beyaz peynir, czyli biały ser, oraz na kaşar peynir, czyli ser żółty. Sery żółte też dzielą się na wiele różnych rodzajów. Ten jest na przykład çeçil peyniri, bardzo fajny. On jest taki jak włoski, można go rozdzielać. Sery białe różnią się też ilością zasolenia oraz długością dojrzewania, tym czy są miękkie, czy są twarde, czy mają więcej tłuszczu, czy mniej tłuszczu, czy są podawane w solankach, czy też nie. Jest też lor peynir. Niektórzy mówią, że najbardziej przypomina nasz polski twaróg. Ja się z tym nie zgadzam. Konsystencja tego sera jest zupełnie inna. No ale to jest
chyba jedyny z białych serów, który jest świeży i który nie jest słony. No i przechodzimy do ostatniej mojej ulubionej części. Tutaj jeszcze mamy przyprawy. Tutaj zawsze się zastanawiałam, co to jest kizamek siekiery. Nie mam pojęcia, ale uwielbiam suszone herbaty. Suszone herbaty tutaj akurat z tego miejsca są bardzo dobre. Są naprawdę świeże. W sensie nie czuć, żeby te herbaty tutaj latami leżały, dlatego że te wszystkie rzeczy kupuje się w Turcji na kilogramy, więc one non-stop są dowożone na świeżo. Moja ulubiona herbata Ihlamur, czyli herbata z lipy, 2000 lira za kilogram, no i na kilogram naprawdę wejdzie bardzo dużo. No i tutaj akurat też jest świetna herbata z hibiskusa, bardzo zdrowa, 499 lira za kilogram. Mamy też zieloną herbatę. Mamy również liście laurowe oraz rejhan, to jest chyba ta bazylia właśnie taka fioletowa. No i coś, co ja bardzo lubię, altynotu, nie wiem jak to po polsku się nazywa, też bardzo dobra herbata. Oczywiście nie może zabraknąć świeżo robionej pasty sezamowej, czyli tahin. Oraz tutaj też mamy różne ręcznie robione, domowym sposobem pewnie drzemy. Tutaj jest na przykład cevizli incir reçeli, czyli to jest drzem z orzechów włoskich oraz figi. Kayısı reçeli, czyli drzem morelowy. Limon reçeli, czyli drzem cytrynowy. I słuchajcie, acı biber reçeli, czyli drzem z pikantnej papryki. Frambuaz, czyli malina. Domates reçeli, czyli drzem z pomarańczy. Bardzo inne drzemy, tylko że tureckie drzemy są troszkę inne od polskich drzemów. To są bardziej owoce gotowane w takiej słodkiej zalewie. Tu jest drzem mandalinkowy. Tak chwycę i pewnie będzie widać. Zobaczcie, że to się nazywa drzem, ale to jest dosyć płynne. Czyli to są po prostu kawałki owoców w takiej dosyć słodkiej zalewie. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze chcę Wam pokazać, to jak tutaj sprzedaje się przecier pomidorowy oraz przecier paprykowy. I to kosztuje 200 lira za kilogram świeżutki przecier pomidorowy, czy też pasta pomidorowa. Tutaj jeszcze można kupić miód w plastrach. 1200 lira za takie 3 plastry. Tutaj są troszkę mniejsze. Miód też jest bardzo ważną częścią tureckich śniadań. Miód właśnie na stole śniadaniowym powinien się pojawić. Chcę dostać jeszcze naturalne mydła. To jest mydło o zapachu kekik, czyli to jest mydło z oregano. Tutaj macie mydło z koziego mleka. No, nie pachnie zbyt dobrze. A tutaj jest mydło z mleka donki, czyli co? Czyli osła z oślego mleka. Tutaj oliwkowe. Ja już swoje zakupy w Malatya Pazary zrobiłam. Zaraz Wam pokażę.
zapłaciłam 260 lira, czyli jakieś pewnie 200, nie wiem, 40 zł, czy coś koło tego. Kupiłam herbatę rumiankową, herbatę z lipy. Kupiłam trochę suszonych bananów i suszonej papai. Papai suszonej jeszcze nie próbowałam, zobaczymy jak smakuje. Mam nadzieję, że ten odcinek, tak jak odcinek o Uygun Pazary, Wam się spodobał. Jeśli będziecie kiedyś w Stambule, a będzie w okolicy taki sklep, a chcielibyście kupić trochę suszonych rzeczy typu orzechy, bakalie czy na przykład lokum, to na pewno nie kupujcie tego na Wielkim Bazarze czy w innych turystycznych miejscach, dlatego że ceny będą bardzo wysokie. Dajcie znać, czy odcinek Wam się spodobał. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.